Umiejętność postępowania z własnymi myślami w konstruktywny, pomocny sposób to jest, myślę, że chyba najważniejsza umiejętność, jaką możemy zdobyć w życiu, bo jesteśmy ze swoimi myślami 24 na dobę i one rządzą się pewnymi prawami, które nie do końca muszą nam sprzyjać, nie? Nie do końca musi nam się to podobać. I wtedy mamy wrażenie, że jak ja mam w ogóle zatrzymać te myśli? Jak ja mam sobie z nimi poradzić? Jak je wyrzucić z głowy? No, to jest zrozumiałe, że tego typu komentarz ci się rodzi i reakcja na własne myśli, tylko muszę ci powiedzieć niestety złą wiadomość. Mianowicie, no to już mamy dwie warstwy niepomocnych myśli. Po pierwsze były te galopujące myśli, nie wiem, jakaś sytuacja, jakaś osoba, coś się zadziało i twoje myśli tam sobie galopują właśnie. A drugą warstwą jest to, że na sobie wymuszasz efekt taki, że masz się tego pierwszego pozbyć. Czyli nie dość, że pierwsze jest napięciem, to drugie jest drugim napięciem i to drugie napięcie ma zwalczyć pierwsze. Czyli gasimy tutaj ogień ogniem. No to się nie uda. Czyli frazy typu muszę przestać o tym myśleć albo muszę myśleć bardziej pozytywnie. I zmuszanie siebie do takich rzeczy to nie zadziała. I jeżeli jesteś osobą, która próbowała, zapewne możesz to także poświadczyć, że to jest metoda, która nie daje skutków. Jeżeli daje, to może na kilka sekund, ale też niekoniecznie. Dlatego musimy sobie znaleźć inne narzędzie. Na ten ogień musimy znaleźć inne narzędzie niż drugi ogień. Bo naprawdę w tym wszystkim i dodając fakt, że to się dzieje 24 na dobę, to się naprawdę można bardzo mocno sparzyć. Dlatego przecież nie chcemy. No i dlatego dzisiaj chcę ci przedstawić klucz. Rozwiązanie, taką wodę, którą oblejemy ten pożar, ten ogień, po to, żebyś zawsze miała lub miał przy sobie właśnie to, co na myśli działa. A skoro to nie jest bijatyka czy bicie się z własnymi myślami, jest nawet taka fraza w naszym języku, to co to jest? No to jest inna relacja z naszymi myślami. I za chwilę przedstawię ci tą inną relację w 3 krokach, ale główny filar, na której te 3 kroki będą stałe i całe to podejście brzmi: nie we wszystko, co ci przyjdzie do głowy, warto wierzyć. Nie wszystko, co ci przyjdzie do głowy, jest wartościowe, wiarygodne i godne uwagi twojej. I być może już o tym gdzieś słyszałaś, być może gdzieś już nawet próbowałeś w ten sposób podchodzić. Tylko być może gdzieś zabrakło jeszcze struktury w tym podejściu. Czy jedno, czy drugie, te punkty, które za chwilę zaczniemy, mają to wszystko ułożyć i dać ci takie 3 podstawowe kroki, co robić, kiedy masz karuzelę myśli w głowie i kręci się do tego stopnia, że robi ci się niedobrze. Ale zanim przejdziemy do tych punktów, wielkie dzięki wszystkim osobom wspierającym. Jeżeli ten lub inny film na tym kanale wnosi coś pozytywnego, dobrego, pożytecznego w twoje życie i masz ochotę podłączyć się pod inny rodzaj wsparcia, zapraszam. I z góry bardzo dziękuję. A my zaczynamy. Pierwszy punkt. Zauważ i nazwij. Tak szybko, jak tylko potrafisz złapać siebie na tej karuzeli, że no właśnie ciągle miele to samo, dobrze jest zatrzymać się i nazwać: moja głowa właśnie mi mówi, że jestem beznadziejna. Albo moja głowa właśnie mi mówi, jak to jest fatalnie i wszystko będzie źle. Mam myśl, że... I to daje natychmiastowy dystans. Natychmiastowy, bo co innego jest powiedzieć: jest fatalnie, a co innego: słyszę alarm, że niby to jest fatalnie. To jest tak, jakbyś uczestniczyła w tym ogniu, a z boku widziała, że tam się coś zapaliło. To jest naprawdę wielka rzecz, potrafić w ten sposób nazwać swoje myśli. Czyli przypomniało mi się, że tam ktoś kiedyś mi coś dokuczył.
Albo zauważyłam, że moja głowa sobie teraz mieli to właśnie jak mi wtedy dokuczył. To jest natychmiastowy dystans, tylko że on nie może być tak naprawdę gdzieś namacalnie złapany, jeżeli tylko wyłącznie dzieje się w twojej głowie, dlatego trzeba to nazwać. Dlatego trzeba jakby włożyć tą obserwację w jakieś medium. Bardzo fajnie jest coś napisać, bardzo dobrze jest powiedzieć na głos, nawet jeżeli jesteś sam lub sama w pomieszczeniu. A już bardzo dobrze powiedzieć to do osoby. Co więcej, jeszcze lepiej do osoby, która ci gdzieś kibicuje, która zna twoje zmagania, która wie, że bardzo się angażujesz w swój rozwój osobisty i zależy ci na wprowadzaniu zmian. No to taka osoba to w ogóle będzie ideał, żeby powiedzieć, wiesz, znowu właśnie się łapię na tym, że siebie krytykuję. Właśnie sobie powiedziałam to i tamto, jak to wszystko jest źle ze mną. To już jest co innego, niż siedzisz w ukryciu, w zamknięciu, sam na sam ze swoim wewnętrznym krytykiem. Tutaj go demaskujemy. I to jest punkt pierwszy. Teraz punkt 2. Potraktuj myśl jak sugestię. Nasze umysły to są maszynki do generowania myśli. No wyobraź sobie w ten sposób. To jest taka maszynka, która ciągle wypluwa jakąś myśl. To jest coś, co ciągle ci gdzieś tam podaje coś. I jeżeli każdą z tych myśli potraktujesz jako wiarygodną, wartą rozważenia, jako bardzo rzetelnie przygotowaną, przemyślaną, w oparciu tylko i wyłącznie solidne fakty i taką, przy której na pewno warto się zatrzymać, no to mamy właśnie ten problem. Lądujemy na tej karuzeli galopujących myśli, się kręcimy aż do odruchu wymiotnego. Wyjdźmy z tej karuzeli poprzez to, żeby zauważyć, że nasze umysły to maszynki do produkowania myśli. W związku z tym nie traktujmy myśli jak fakty. To są pewne opowiastki. Innymi słowy, można by potraktować to jako sugestie. Twój umysł ci coś sugeruje. On ci podaje różne opcje. To jest trochę tak, jakby kelner ci przyszedł i podawał, to może rekomenduje to. Ale to nie jest jeszcze powód, żeby powiedzieć, dobra, dawaj panie wszystko. To ja wszystko zjem. Ja wszystko to do siebie wezmę i się pochoruję. Nie. Mówimy, okej, dobra, to przyniosłeś to, widzę, dostarczyłeś mi tą myśl, ale tej nie wybiorę, ta nie jest wiarygodna, ta nie jest. To są wszystko sugestie. Więc możemy sobie w nich przebierać i możemy nadawać inną wagę danym myślom. Oczywiście im więcej mamy w tym wprawy, tym łatwiej i skuteczniej to działa. Natomiast musimy powiedzieć sobie, że jeżeli do tej pory w całym twoim życiu wyglądało to tak, że każdą z tych myśli widziałeś jako fakt niezbity wyrocznie, no to zajmie troszeczkę i będzie wysiłkowe, żeby nauczyć się to mi przyszło do głowy, dobra, to tylko tyle. Po prostu mi to przyszło do głowy. Przechodzę do następnej opcji, przechodzę do następnej sugestii, przyjrzę się następnej i tak dalej. Czyli nie nadajemy takiego wielkiego znaczenia, tylko to znaczenie jest o wiele, wiele lżejsze i mniejsze. Czyli tak, przyszło mi to do głowy, że to jest fatalna sytuacja, mój błąd, popełniłem jak mogłem i tak dalej, ale przejdę sobie do kolejnej sugestii, rozważę ją. To jest też oczywiście wprawka, tak? To się nie rodzi poprzez obejrzenie jednego filmu, to się rodzi w praktyce. Jeżeli gdzieś ta praktyka z własnymi myślami przysparza ci trudności, masz ochotę na przykład skonsultować to ze mną, w twoim indywidualnym przypadku zapraszam na spotkanie 1 na 1, bo zdaję sobie sprawę, że łatwo mi jest tak powiedzieć w tym jednym filmie, a trudniej jest to oczywiście zastosować. Dlatego też może czasami potrzebujesz jakiegoś wsparcia. Przy okazji, a propos myśli, a propos podejścia do siebie, tego jak dać sobie spokój, od tego jest też newsletter, który wysyłam raz w tygodniu. Zapraszam serdecznie do zapisu. A my przechodzimy do jeszcze jednego punktu i wtedy nam się cały obraz dopełni.
I punkt numer 3. Świadomie nie podejmuj działania. No i musimy sobie jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która działa na naszą wielką zgubę, czyli jeżeli po pierwsze nie zdystansujesz się, nie zobaczysz, że to jest tylko myśl, punkt numer 1. W dodatku uwierzysz, że to jest absolutny fakt. To dlaczego? Bo mi przyszło do głowy. Punkt numer 2. To bardzo często idzie za tym punkt numer 3, czyli działanie pod wpływem tej myśli. Czyli usłyszysz w głowie, jesteś beznadziejny, nigdzie sobie nie poradzisz, w ogóle zrezygnuj z tego i już rezygnujesz, unikasz. Czy jakiegoś spotkania, czy jakieś może starania się o, nie wiem, awans albo lepszą pracę, a może starania się o jakąś osobę, na której ci zależy. Dlaczego to działanie się pojawiło? Tylko i wyłącznie dlatego, że twój umysł, czyli maszynka do produkowania myśli, coś tam ci powiedziała. To jest naprawdę zbyt wysoki koszt, żeby go płacić na zasadzie codziennej. To jest coś, co ci może naprawdę rozsadzać, taki koń trojański, rozsadzać twoje funkcjonowanie, twoje życie, twoje decyzje, marzenia, opcje w życiu od środka. Do tego to naprawdę już nie potrzebujesz za wielu ludzi, którzy gdzieś tam obok są, tylko to się dzieje właśnie od środka. Dlatego powiedzmy temu nie. Powiedzmy w ten sposób, tak jak mówiłam, dystansowanie się, nie branie tego tak mocno na serio, tylko jako po prostu wolną sugestię. I punkt numer 3. Dystansowanie się także od działania. Innymi słowy, te wszystkie myśli, które ci przychodzą, są tylko sugestiami, a nie rozkazami w wojsku. Ty nie jesteś jakimś uczniakiem, który ma wykonywać rozkazy, które twój umysł po prostu produkuje tam nie wiem ile na sekundę. Naprawdę bardzo się tym zmachasz i bardzo niepomocne decyzje podejmiesz. Dlatego tym punktem mówię świadomie nie podejmuj działania. Świadomie sobie powiedz, przyszła mi ta myśl do głowy, że nawet nie mam co proponować komuś, nie wiem, spotkania, bo i tak mnie odrzuci. Uwierzyliśmy bardzo mocno, wagę nadaliśmy tej myśli. Tak, to jest bardzo wiarygodne i rzetelne. A więc w ogóle nawet nie zadzwonię. Nie. Ten pomysł to nie dzwoń, dystansujemy się także od niego. Nie podejmujemy od razu pochopnego działania. Nie rzucamy się jak jakiś właśnie żołnierz i nie stajemy na baczność wobec czegoś, co jest wyładowaniem elektrycznym w mózgu przypadkowym i dziejącym się automatycznie. Musi gdzieś zaistnieć ta przestrzeń magiczna pomiędzy bodźcem a reakcją. Bodziec tutaj jest twoją myślą w tym przypadku. A twoją reakcją niekoniecznie musi być na przykład działanie w sensie fizycznym. Coś powiesz komuś, coś nie powiesz, coś zrobisz, zrezygnujesz z czegoś i tak dalej, czyli faktyczne działanie, ale i to też oczywiście mam na myśli, nie podejmuj działania, ale także nie bij się z tą myślą. Szkoda naprawdę czasu i energii. Nie próbuj z nią walczyć, nie próbuj się z nią gdzieś tam kopać, nie dyskutuj w ogóle z nią, nie odbijaj tej piłeczki. Możesz powiedzieć, właśnie do mnie przyleciała piłeczka, ale ja nie chcę grać w tę grę. Jak zacznę się z nią szarpać, to będzie za chwilę 10 piłeczek, a za 5 minut będzie 100 piłeczek wycelowanych w moją stronę. Niech sobie lecą. Czyli powstrzymujemy się od działania. Myśli to nie są fakty, to po pierwsze, ale to też nie są instrukcje do działania. Dlatego musimy gdzieś włączyć też ten dystans w wiarygodności, w wierzeniu tym myślom na oślep, ale i też w stawaniu na baczność, bo akurat coś mi przyszło do głowy. Twoim celem w pracy nad własnymi myślami nigdy nie jest, i naprawdę odradzam ci bardzo mocno, pozbywanie się myśli. Wykopywanie ich z własnej głowy. To ja nie chcę mieć takich myśli i chcę przestać w ten sposób myśleć. Nie. To jest działanie tak, jakby ta myśl cię nakręciła jak tego króliczka i ty tak właśnie skaczesz pod jego dyktando.
Twoim celem jest to, żeby zauważać, że myśli się pojawiają i są. Po drugie, żeby kierując się swoim własnym dobrem, swoimi wartościami i swoimi opcjami, opiniami, preferencjami, wyborami, żebyś dokonywał lub dokonywała właśnie świadomego wyboru. To jest pomocna myśl, bo część z nich jest pomocna. Okej, to jest pomocne, pójdę w tą stronę. Ale to nie jest pomocne, nie pójdę w tą stronę. I to tyle wystarczy, a myśli napływają tak jak napływały, tak będą napływać. Nie zatrzymasz tego potoku, ale możesz bardziej świadomie decydować i wybierać, co z tego potoku ma dla ciebie znaczenie. I niech to powtórzę, jak często w tych filmach, samo obejrzenie filmu i samo przegryzienie się z tą teorią niczego nie zmieni, póki nie pojawi się praktyka. Mówimy o nawykach umysłowych. Nawyków się nie buduje poprzez teoretyzowanie. Czyli to, że sobie poczytam, obejrzę jakieś wideo o tym, jak ktoś tam na nim ćwiczy, to nie znaczy, że zbuduje mi się kondycja fizyczna. Tutaj jest tak samo. A więc od razu ciebie bardzo mocno zachęcam do działania. A że myśli nie czekają, za chwilkę lub tutaj w tej każdej chwili pojawia ci się jakaś myśl, spróbuj do niej podejść w bardziej świadomy sposób i dokonać pewnego wyboru. Możesz się do niej zdystansować poprzez zauważenie jej i podzielenie się w komentarzach. Powiedz, która myśl ci na przykład często wskakuje do głowy, która ci często gdzieś tam zabiera na tą karuzelę i tak jeździcie sobie w kółko i w kółko i w kółko. Sam fakt, że ją spiszesz na przykład w komentarzach będzie już zdystansowaniem się do niej. No i będzie też wsparciem tego, co robię. Także każdy wygrywa, i ja, i ty po tej stronie, po dwóch stronach. Także podobnie jak przez subskrypcję, kliknięcia, wszystko, co robisz na tym kanale, to także jest wsparcie tego, co robię i za to ci bardzo, bardzo dziękuję. Tak samo jak i osobom, które wspierają to, co robię poprzez inne platformy. Wielkie dzięki i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.